Lider to nie jest osoba, która mówi, będzie dobrze. Lider to jest osoba, która jeśli widzi, że coś się kończy, to ma odwagę to nazwać. Nie zmieniłam firmy dlatego, że coś nie działało. Zmieniłam dlatego, że w pewnym momencie po prostu nie było w tym prawdy. Jako liderka nie tylko mam ten przywilej motywowania ludzi do tego, żeby iść pewną drogą, działać skutecznie, ale też jako liderka czuję obowiązek, że wtedy, kiedy dzieje się źle, dzieje się trudno, nie tylko żeby motywować do ludzi, że będzie dobrze i jakoś to będzie, bo kiedy to jakoś zaczyna się pojawiać, to wtedy też czuję, żeby stanąć w prawdzie i powiedzieć, jaki jest stan rzeczy, żeby każdy mógł zdecydować o sobie, o swoim losie. Dlatego cofnijmy się, o właśnie, do roku, w którym podjęłam decyzję, zmieniam firmę. Po 6 latach działania w biznesie sieciowym, tworzenia dużego zespołu liczącego ponad 20 000 osób, czyli wyobraźmy sobie teraz taki moment, jest zespół, a liczą 20 000 osób. Miesięczne są to obroty na poziomie około 1 miliona obrotu. No i następuje ten moment, w którym mówię, trzeba podjąć decyzję, która będzie nie tylko ważna dla mnie, ale decyzja, która spowoduje również konsekwencje dla wielu osób. Dlatego tyle wciąż emocji w ramach właśnie tej zmiany decyzji, ale dzisiaj cieszę się, że mogę teraz opowiedzieć tę historię, ponieważ za tym przemawiają już 3 lata konkretnego działania, konkretnych faktów, o których dzisiaj też chcę opowiedzieć, także porozmawiajmy. Jest taki moment w biznesie sieciowym, kiedy wszystko się zgadza, masz wynik, masz rezultat, pieniądze się zgadzają, twój zespół się rozwija, a jednak w pewnym momencie zaczyna coś się nie zgadzać, jeżeli chodzi o firmę. Zawsze wiedziałam, że jak chcę coś robić, to na 100% tak, żeby wnosić jakość, żeby wnosić wartość w życie innych ludzi. Podpisywałam się i realnie wierzyłam w to, że firma, z którą wcześniej współpracowałam, a mowa o firmie Savre, jest tą firmą, z którą chcę się związać na lata, a nawet na pokolenia, ponieważ biznes budowałam z wizją dziedziczenia konta. Teraz mogę powiedzieć, bo zostałam 20 miesięcy, 21, teraz mija miesięcy temu mamą, więc zawsze miałam w głowie to, że jeśli będę właśnie mamą, to ten biznes będzie przekazany dalej. A jednak w pewnym momencie sytuacja firmy się bardzo mocno dynamicznie zaczęła zmieniać. Po prostu brakowało szczerości i wiem też, pewnie jeśli będą to oglądać kobiety, jeśli zaufasz swojej intuicji i Twoje ciało Ci coś mówi, no to nie możesz tego szukać. Możesz pewne rzeczy tłumaczyć, możesz pewne rzeczy chcieć przedstawić w taki, a nie inny sposób, ale kiedy Twoje ciało krzyczy, kiedy Twoje ciało mówi, nie, to się po prostu nie zgadza, to jest ten moment, kiedy po prostu ja mówię, sprawdzam. I tak pojechałam też do właściciela poprzedniej firmy, spojrzeć mu głęboko w oczy i zadać pytanie, jaka jest prawda. I kiedy wtedy słowa, które usłyszałam, nie były zgodne, nie były spójne, nie było po prostu tej prawdy, zrozumiałam, ja tak dłużej nie potrafię. Wiedziałam już wtedy, że chcę porozmawiać ze swoim zespołem o tym, że pewne rzeczy po prostu się tu nie zgadzają, bo i na poziomie produktu, i na poziomie biznesu, na poziomie po prostu działań organizacyjnych firmy wiele rzeczy odbiegało od standardów. A że byłam też kobietą, która zrobiła jako jedna z pierwszych pozycję, jedną z najwyższych pozycji w planie marketingowym, to też miałam i ten przywilej, i też tą odpowiedzialność posiadania pewnych informacji, które no właśnie rozbiegały się. Dlatego w pewnym momencie mówię, no dobra, coś trzeba z tym zrobić, bo to nie chodzi tylko o mnie, ale chodzi o przyszłość wielu osób. A w moim zespole były osoby, które z tego biznesu po prostu żyły, miały podbierane samochody, jeździły na wycieczki, utrzymywały się z tego. Wszystko szło świetnie, aż w pewnym momencie po prostu no dużo rzeczy się przestało po prostu zgadzać. Pamiętam ten moment, kiedy pojechałam na Mazury. Dostałam prezent, akurat wracałam od zespołu z Wielkiej Brytanii i dostałam prezent od dziewczyn za to, że je wspieram, że działam. To było bardzo dla mnie miłe. Pomyślałam sobie, to jest dobry moment. Pojechaliśmy razem z mężem na Mazury. Pamiętam, jak dzisiaj leżałam sobie, patrując się w wodę, patrując się w jachty, statki i myśląc sobie o tym, co dalej, żeby nie podejmować decyzji w emocjach, ale też nie powiedzieć tylko, że no, następują zmiany, że pewne rzeczy się mogą skończyć dla nas wszystkich i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie.
tylko chciałam sprawdzić, jakie są opcje na rynku, rozwiązania, żeby móc też przedstawić dla osób, z którymi współpracuję, to właśnie rozwiązanie, które na tamten moment uważałam będzie dla nas wszystkich najlepsze, dlatego że to jest dla mnie od zawsze było ważne, jak zrobić tak, żeby wiele osób mogło się odnaleźć po 6 latach, bo z niektórymi 6 lat budowałam ten biznes, w nowej rzeczywistości i przejść przez to wszystko razem, żeby jeszcze na koniec poczuć, że to nas wzmocniło. Wiedziałam już, na co patrzeć, wiedziałam, na co zwracać uwagę, w związku z czym powiedziałam, dobra, pracujemy pewnym produktem, którego ludzie też potrzebują, są nauczeni działania na pewnym produkcie. Wiem, czego oczekują od strony produktu, a że działam w marketingu produktowym, to produkt jest ważny, jest podstawą naszego biznesu. Wiedziałam też, czego ludzie potrzebują, jeżeli chodzi o finanse, o zabezpieczenie, ale też wiedziałam, jakich emocji potrzebują, czego potrzebują doświadczyć, jak się potrzebują też czuć, decydując się na współpracę z nową firmą, jeśli oczywiście nie powiedzą dość marketingowi sieciowemu i to było też moim celem, żeby nie obrazić się na tą branżę, bo ja też miałam taki moment zawahania, czy to jest coś nie tak z branżą. W pewnym momencie uświadomiłam sobie, że ta branża daje ogromne możliwości i nie jest problem z branżą, tylko chodzi o znalezienie odpowiedniego po prostu miejsca partnerstwa biznesowego. Dla mnie w moim przypadku prawdy, która będzie na tyle wystarczająca, żeby móc właśnie działać i rozwijać się. Dlatego spotkanie przełomowe, które nastąpiło i zdecydowałam się pojechać do Gdańska. I spotkałam się wtedy z Rafałem Pudyszakiem, jednym ze współwłaścicieli firmy, gdzie pierwszy raz nie czułam, że ktoś sprzedaje. Czułam aż taką, nawet do męża wtedy powiedziałam po tym spotkaniu, on mi niczego nie sprzedawał, on po prostu ze mną rozmawiał. On ze mną rozmawiał, on mówił, jakie wartości wyznają, jak wygląda działanie firmy, na czym się skupiają, na czym się koncentrują. Po prostu było to z poziomu faktów, rozmowa bardzo fajna, biznesowa. I właściwie po tej rozmowie nie miałam pewności, że to jest to. Jednak to, że to była taka normalna, zwykła rozmowa, można powiedzieć partnerska, zaintrygowało mnie na tyle, że pomyślałam sobie, skoro ktoś nie chce mi tak na siłę czegoś sprzedać, to być może to jest ten kierunek. Zaczęłam interesować się, jak wygląda firma od środka i pomyślałam sobie, sprawdźmy to i pamiętam wtedy zadzwoniłam do Emina Agdogana, Łukasza Romańskiego, Ryszarda Relika, Agnieszki Sieczkowskiej-Klimek, bo nie chciałam sama podejmować tej decyzji. Pomyślałam sobie, ja coś widzę, ja coś czuję, widzę też pewne rzeczy, które się dzieją niedobre w wcześniejszej firmie. Ciekawe, jakie oni mają do tego też nastawienie, podejście i wtedy zaczęliśmy rozmawiać. Nie mieliśmy wtedy w ogóle nawet przypuszczenia, że sprawy tak szybko się potoczą i że firma, z którą wcześniej współpracowaliśmy, zacznie dokonywać takich drastycznych ruchów. Nie chcę już mówić, wchodzić w szczegóły tych sytuacji, ale były one na tyle niebezpieczne i na tyle zagrażające wielu osobom, jeśli chodzi o podejście biznesowe i nie było tej spójności, brakowało jednego kierunku, każdy tak naprawdę trochę ciągnął w swoją stronę, było wiele różnych pomysłów, brakowało jednego frontu, że ja mówię, nie, po prostu to już jest ostateczny moment, żeby podjąć decyzję i pamiętam, kiedy pojechaliśmy, później dowiedzieliśmy się o pewnych rzeczach, które postawiły tak zwaną kropkę nad i naszego wyboru. My mieliśmy już alternatywę. Mieliśmy po prostu firmę, którą zaczęliśmy poznawać, sprawdzać. No i wtedy, kiedy złożyliśmy wypowiedzenia, kiedy stwierdziliśmy, że już nie możemy po prostu się podpisywać swoim nazwiskiem z wcześniejszą firmą, która złamała pewne zasady po prostu gry, to mieliśmy po prostu alternatywę. Ale to nie było tak, że mieliśmy całą strategię ułożoną, że był gotowy plan działania. Po prostu sytuacja się działa bardzo szybko i wiedzieliśmy, że chcemy iść w nowe. Wiedzieliśmy, że dokonujemy wyboru, który na tamten moment był najbardziej atrakcyjny dla ludzi. Natomiast nie mieliśmy gotowej strategii działania. Ta strategia się dopiero budowała i tworzyła. I dlaczego o tym mówię? Bo prawda, która czasem potrafi być przez różne osoby wypowiedziana ze swojej perspektywy, powoduje, że czasem ludzie wolą spojrzeć czy usłyszeć coś, co ktoś inny ma do powiedzenia, niż zapytać osoby, której ta prawda dotyczy. I cieszę się, że pierwszy raz mam okazję, możliwość powiedzieć to, że na tamten moment emocje były na tyle duże i na tyle duża była odpowiedzialność za ludzi, a dla mnie, dla osoby, która
Ten biznes tworzę i współpracując z ludźmi, tworzę ten biznes właśnie w oparciu o relacje. Nie było innej drogi. Ja mogłam pociągnąć jeszcze dłużej. Pewnie dostałabym jeszcze wynagrodzenie, przeciągnąć ile się da, wyciągnąć ile się da po prostu z biznesu. Ale to nie jest mój styl. Ja chciałam, żeby ludzie dalej mogli się rozwijać, żebyśmy mogli mieć nową energię, żebyśmy mogli w końcu na jakiejś spójności naprawdę zacząć budować. Well You dzisiaj, po 3 latach, to firma, w której właściciele firmy nie tylko mówią o stylu życia, ale nam go pokazują, uczą nas tego stylu życia. Podróże tu wyglądają zupełnie inaczej. Tutaj wycieczki mają zupełnie inny wymiar. Właściciele firmy pokazują nam nie tylko nowe miejsca, ale pokazują również kulturę, pokazują różne zakątki. Nie zabierają nas tylko do hotelu, żeby na all inclusive być w fajnym miejscu, ale my poznajemy nowe miejsca. Miałam okazję już poznać chociażby przepiękne miejsca takie jak Bali. W tym roku czuję się ogromnie dumna, ponieważ mogę zabrać całą moją rodzinę na Mauritius. Tu mogę być sobą. Tu ludzie, którzy są, mogą być sobą. I ja też nie muszę rezygnować dzisiaj, wypracowując sobie wycieczkę, że polecę sama, ale mogę również zabrać swoją rodzinę. Akurat mamy wypracowane 2 wycieczki z mężem, natomiast mogę również zabrać moją córeczkę i to jest dla mnie totalna wolność, ponieważ mogę tu być sobą. To było dla mnie ważne, bo wiedziałam, że jeśli ja się tutaj dobrze będę czuła, właśnie zaopiekowana, to wiem, że inne osoby, dla których to też jest ważne, być może jesteś na takim etapie, kiedy chciałabyś, żeby Twój biznes również pasował do Twojego życia, a to jest biznes, który pasuje do naszego życia, więc to też jest tutaj możliwe. Kolejna bardzo ważna rzecz dla mnie to była przede wszystkim stabilność finansowa. Dla ludzi, którzy już przeszli, którzy już doświadczyli pewnej trudności, nie chciałam kolejnego fuck-upu. Oczywiście nigdy nie masz gwarancji, nie masz pewności w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, ale pierwszy raz ją podjęłam w zgodzie ze sobą, więc pomyślałam sobie, no dobra, skoro są 13 lat na rynku, biznes partnerzy inni mówią tak dobre rzeczy o tej firmie i tak wiele osób mówi dobre rzeczy o tej firmie i tak wiele osób mówi, że czuje się tu dobrze i hasło, motto firmy, wszystko co tworzy Well You ma służyć lepszej jakości życia, nie jest tylko sloganem, nie jest tylko marketingowym podejściem, ale to się przejawia w produkcie, przejawia się w słowach innych osób, no to nie mogłoby tyle osób po prostu być niespójnym z tym, co mówi. Więc zaufałam temu i po 3 latach mogę powiedzieć, tak dokładnie jest. Wiele osób to, co mówiło właśnie 3 lata temu, dzisiaj się to potwierdza. Dzisiaj to my, jako nasz zespół, może dokładnie to samo powiedzieć. I dzisiaj po 3 latach, kiedy jesteśmy w tym momencie, czujemy się wysłuchani, czujemy się partnerami godnymi do rozmowy i to jest ogromnie ważne, bo wiem, jak wiele osób czuje jakąś niespójność, będąc w innych firmach, czuje, że coś nie działa, ale no właśnie nie podejmuje tej decyzji, bo boi się. I ja to też rozumiem, byłam w tamtym momencie, byłam też tam i wiem, jakie to jest trudne. Nie zrezygnowanie z dochodu, nie zrezygnowanie z podjęcia zmiany o zmianie firmy, ale odpowiedzialności, którą niesiemy jako liderzy, odpowiedzialność za innych ludzi. Co ważne, właściciele firmy dzisiaj otwierają dla nas nową siedzibę, właśnie z niej nagrywamy, więc bardzo się cieszę, że po 3 latach jesteśmy właśnie w takim momencie. Mogę powiedzieć wprost, ja w Well You jeszcze nie wystartowałam w pełni, dlatego że po roku czasu zdecydowałam się na macierzyństwo, na to, żeby zostać mamą. I dzisiaj, mając 21-miesięczną córeczkę, w tym czasie, kiedy zbudowaliśmy wynik, czułam się też bezpiecznie, dlatego też zdecydowałam się właśnie na to, żeby dzisiaj mówić o tym też dla innych, którzy szukają takiego właśnie bezpiecznego, stabilnego dochodu. I dzisiaj dopiero zaczynam tak w pełni czuć, że ten moment rozwoju Well You dla mnie, dla mojego zespołu dopiero następuje. A mój biznes, kiedy byłam na macierzyńskim, rósł, rozwijał się, co jest ogromną również przewagą. I można powiedzieć, że jeśli szukasz właśnie biznesu sieciowego, który nie tylko działa wtedy, kiedy Ty działasz, ale kiedy Ty jako lider w mądry sposób budujesz ten biznes i masz dobrego partnera biznesowego, czyli tutaj firmę Well You, no to wszystko po prostu idzie w dobrym kierunku. Dlatego mając właśnie 3 lata doświadczenia z firmą, patrząc na zespół, który dzisiaj wie, że jest obrót, a za tym obrotem idzie też prowizja gwarantowana, co dzisiaj też w marketingu sieciowym jest rzadkością. No i plan marketingowy, który nie tylko płaci liderom, osobom, które są w środku planu marketingowego, ale te, które zaczynają. I to było dla mnie też ogromnie ważne, żeby każdy tutaj zaczął zarabiać, że jeśli startujesz,
to masz dobry start. Jeśli jesteś już dłużej w marketingu sieciowym, to wynagrodzenie jest wprost proporcjonalne do Twojego zaangażowania, ale kiedy już dłużej działasz, kiedy jesteś liderem, kiedy wypracowałeś już swój wynik, też chcesz czerpać z tego korzyści. Nawet jeśli przez jakiś czas nie będziesz aktywnie działać, tak jak ja postanowiłam bardziej na macierzyńskim, po prostu chciałam się rozwijać jako mama i to się wszystko wydarzyło, to się wszystko zrealizowało. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię do tego, że jeśli czujesz, że coś się nie zgadza, czujesz to w ciele, czujesz to w jakiś sposób, Twoja intuicja Ci podpowiada, że to nie jest spójne z Tobą, aż już czasem Cię aż mdli, dosłownie, bo takie miałam też emocje, mdli Cię, kiedy masz stanąć przed swoim zespołem i powiedzieć, że tu się wszystko zgadza, a w Twojej firmie czujesz, że coś się nie zgadza, że coś się psuje, że po prostu przecieka, to jest ten moment, kiedy warto poszukać bezpieczeństwa i partnera, który powie Ci prawdę, a prawda się obroni.